Hej, witam wszystkich, z tej strony Razimi i zapraszam na nową serię na moim kanale, a będzie to poradnik do gry Elden Ring, poradnik tym razem do maga, poradnik oczywiście dla początkujących i nie tylko, no i po wielu namowach, po wielu też przemyśleniach stwierdziłem, że nagram również poradnik do maga. Będzie to taki poradnik, no jak po prostu przejść grę magiem. Nie będę tutaj pokazywał wszystkich achievementów mniej więcej do gry, bo to już robiłem podczas poradnika do normalnego wojownika, gdzie tam przechodziłem tarczą i mieczem, więc jeśli ktoś chciałby zobaczyć, jak tutaj sobie achievementy powbijać, to odsyłam do tego poradnika. On się tutaj powinien pojawić w prawym górnym rogu, mniej więcej odnośnik do niego, gdzie można się tam przenieść. No i właśnie dzisiaj sobie zagramy magiem. Uważam generalnie, że granie magiem jest troszeczkę nudne, jest też dość proste, ale też oczywiście chciałem to sprawdzić, dlatego że sam tak naprawdę nigdy magiem do końca gry nie przeszedłem, tylko tam kawałeczek. Dosłownie teraz też odpaliłem sobie, zanim przed nagrywaniem, wstęp dosłownie, pokonałem pierwszych 3 bossów. No było to banalnie proste na dobrą sprawę, więc zobaczymy. No wiele osób też mnie prosiło, jak tutaj, żebym nagrać magiem, i mówiło też, że granie magiem to nie jest easy mode, tylko że no jest dość ciężko, także zobaczymy, sprawdzimy, jak to naprawdę jest, jak to jest z tym graniem magiem. Także myślę, nie przedłużając dłużej, zaczynajmy. Klikamy nową grę, no i zobaczmy oczywiście jeszcze raz wstęp do tej gry. Aha, nie, wpierw wybieramy klasę, dobra. Także mamy różne klasy, oczywiście omawiać ich nie będę, bo tutaj już mniej więcej zostały one przeze mnie omówione przy moim pierwszym podejściu. Generalnie Konfesor też jest chyba fajną klasą dla maga, więzień też, ale generalnie my sobie weźmiemy Astrologa, dlatego że on zaczyna z 16 punktami inteligencji i to jest dla mnie bardzo ważne. Wprowadzamy oczywiście imię, Jeśli chodzi tutaj o wybór sylwetki, to nie będę się na tym specjalnie skupiał. Typ ciała A, wiek weźmiemy młodość, pochodzenie astrolog, tak jak mówiłem. No zobaczcie, głównie chodzi o to, że więzień też ma fajne rzeczy, a ma 14 tylko inteligencji, za to astrolog ma aż 16 inteligencji. No a przy graniu magiem głównie będziemy iść w umysł oraz właśnie w inteligencję, to jest dla nas najważniejsze. Najważniejsze tak naprawdę, nasze dwie najważniejsze cechy to są, które będziemy wybierać. Jeśli chodzi o pamiątkę, myślę, że jest dużo fajnych rzeczy, na przykład medalion z bursztynem szkarłatnym, że zwiększa maksymalną liczbę punktów życia. Tutaj mamy run, też fajny. Prochy zębatego chochlika myślę, że nie, ale złote nasiono to jest, myślę, że nasza główna rzecz, na którą pójdziemy. I tak naprawdę, nie zastanawiając się najdłużej, pójdziemy właśnie w ten perk, bo jest jeszcze, co tam mamy, pęknięty garnek, też jest spoko, klucz kamiennego miecza zawsze fajny. Czarująca gałąź, no raczej niepotrzebne, i tutaj podobizna szlachcica, wabi przeciwników. Także ja pójdę w złote nasiono, a to dlatego, że dzięki temu tak naprawdę przy pierwszym ognisku będziemy mogli sobie wzmocnić butelkę szkarłatnych ROS, bodajże to się nazywało, czyli te nasze Estus flaski z wcześniejszych części Dark Soulsów. No i dzięki temu będziemy mieli po prostu jedno użycie butelki więcej, co jest na starcie bardzo przydatne, dlatego że no mana będzie się raczej szybko kończyła grając czarodziejem, więc to bierzemy. Jeśli chodzi o naszą postać, może wybierzemy coś z tych podanych, niech będzie mieszkanie z krainy trzcin, niech będzie, nie będę tego specjalnie wybierał, tylko nie przedłużając dalej, przechodźmy do gry. Tak, rozpoczniesz grę tę postacią, poproszę. Także zobaczmy intro, zobaczmy wprowadzenie, no i zaraz zaczynamy. The fallen leaves tell a story. The great Elden Ring was shattered. In our home, across the fog, the lands between. Now, Queen Marika the Eternal is nowhere to be found. And in the night of the Black Knives, Godwyn the Golden was first to perish. Soon, Marika's offspring
demigods all, claimed the shards of the Elden Ring. The mad taint of their newfound strength triggered the shattering. A war from which no lord arose. A war leading to abandonment by the greater will. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead who yet live. The call of long-lost grace speaks to us all. Horalu, chieftain of the Badlands, the ever-brilliant Gold Mask. Fear, the deathbed companion, the loathsome dung-eater, and Sir Gideon Ofnir, the all-knowing. And one other, whom grace would again bless. A tarnished of no renown. Cross the fog to the lands between. To stand before the Elden Ring and become the Elden Lord. No i dobrze, zaczynamy. Dostaliśmy od razu znać pierścień Mikeli. Jest to oczywiście do dodatku, dzięki któremu możemy się dostać. No ale to jeszcze dużo przed nami. No jeszcze tak dla tych, którzy są tu pierwszy raz, bo chcieli po prostu zobaczyć, jak wygląda tutaj dla maga, no to w grze chodzi o to, żeby zostać elderskim władcą, tak jak to zostało wypowiedziane, po prostu będziemy pokonywać kolejnych przeciwników, kolejnych i będziemy starali się zostać tym elderskim władcą. No i zaczynajmy, znajdujemy tutaj pomarszczony palec matowieńca, dzięki któremu możemy zostawiać te wiadomości na ziemi. Nie jest to istotne tak naprawdę dla nas w tym momencie, a my przechodzimy i będziemy ruszać oczywiście dalej. Mamy kaplicę oczekiwania. No i tutaj tak naprawdę nic tutaj nie będzie, tak jak dobrze wiemy. Musimy udać się na pierwszego bossa, którego da się już pokonać w tym momencie. Ale zawsze jest to niewskazane, najlepiej dodać się zabić. No, z prostego względu, dlatego że no, jak teraz go zabijemy, to i tak koniec końców zginiemy i nie dostaniemy za niego duszy. Jeszcze zobaczmy tylko szybko, co my tu mamy w ogóle w wyposażeniu. Okej. Mamy tutaj jakąś drewnianą tarczę, małą zasłonę, która nic nie robi za bardzo. Fizycznych 70 blokuje, tyle co nic, w sumie mało potrzebna. Jakiś krótki mieczyk, żeby też się dało walczyć, jak nam się skończy mana. No i jakiś tutaj podstawowy strój, nic więcej. Dobra, to lecimy od razu na tego bossa. On tu zaraz z góry spadnie, z tego posągu Mariki. No leci. Dobra. No i troszkę poczarujmy, on ma tarczę, więc będzie chciał na tą tarczę sobie wziąć wszystko. No i nawet widzicie, że dałoby się go może pokonać. Problem jest taki, że nie mamy żadnych butelek many. No i to może być problem, dlatego że zaraz się wywalę całkowicie z many i będzie ciężko jakkolwiek tym magiem tutaj walczyć. No bo tak to jak widzicie, jakbyśmy mieli butelki, no to mnie nawet nie trafia ten przeciwnik na dobrą sprawę.
O, teraz nie trafił, no ale na dobrą sprawę i tak mi się teraz kończy zaraz mana i tyle z tego będzie. No patrzcie, już nie mogę czarować, także zostało nam tylko... No, nawet nie zostało nam, nawet mi się nie udało przełączyć na miecz. Po mnie jeszcze raz ciachnął. Oczywiście nie przejmujemy się, tak miało być. I tutaj tak naprawdę rozpoczniemy teraz prawdziwą rozgrywkę. I poznamy po raz pierwszy naszą swórzkę, która będzie tak naprawdę nam pomagać przez praktycznie całą grę. Zaraz ona tutaj do nas podejdzie. Gdzie znajdujemy się w jakiejś jaskini. Don't worry, Torrent. Fortune is on his side. We found him here, after all. One of his kind is sure to seek the Elden Ring. Even if it does violate the Golden Order. No dobrze, pora wstawać, koniec tej drzemki. Nasza postać już się powoli podnosi, no i będziemy zaczynać eksplorację tutaj tego eldeńskiego kręgu. Jest tutaj pewien taki myk, jeśli chodzi o build magiem, a to zaraz wam wszystko oczywiście po kolei powiem. Wpierw oczywiście możemy iść też na samouczek. Dostajemy oczywiście butelkę szkarłatnych łez, butelkę modrych łez. Przyda się to wszystko. No i jaskinia wiedzy, że tutaj będziemy mieć jakieś tam jaskinie. Zaraz też tu podejdziemy, jeszcze tylko tutaj sprawdzimy. No tutaj nie ma nasionka. Mamy też tutaj tego ducha. Co tam powie ciekawego? Dzielny zmotowieńcze, wykonaj skok, nauki i pamięci. Przypomnij sobie o sztuce wojny i twojej wojowniczej krwi. Nie ma najmniejszego problemu. Skaczemy. Zawsze to parę dusz, prawda? Tutaj mamy jak się używa przedmiotu. O, takie podstawy podstaw. Ja oczywiście też nagrałem osobny całkowicie poradnik do sterowania, bo oczywiście gram na klawiaturze i myszce, tak jak wcześniejszy poradnik tutaj pokazuje jak na klawiaturze i myszce. Generalnie ludzie mówią, że wygodnie jest na padzie, ale ja już jestem przyzwyczajony do klawiatury i myszki i daję sobie radę na spokojnie na PC to przychodzić, więc jakby ktoś był zaciekawiony jak tutaj to wygląda, to odsyłam do tego poradnika, on tutaj też w prawym górnym rogu powinien się teraz pojawić. A tymczasem mamy pierwsze miejsce łaski, czyli miejsce naszego odpoczynku, gdzie oczywiście jak sobie odpoczniemy, to regeneruje nam się zdrowie, regenerują nam się butelki i regenerują się też przeciwnicy, poza bossami oczywiście. No mamy pierwszych nam przeciwników. O! Jak widzicie, tutaj na hita padają, nie jest to nic nadzwyczajnego. Czary, inkantacje, że możemy sobie zmienić czar, no bo aktualnie mamy ten błyskamienny kamień, błyskamienny pocisk i mamy też błyskamienny łuk. Ten błyskamienny łuk jest troszkę gorszym zaklęciem, no puszcza taką falę, nie wiem, nie jestem ogólnie fanem, te płomyki takie co lecą są zdecydowanie lepsze, ja tutaj te samouczki pominę i idziemy oczywiście dalej, zawsze to troszkę dość tutaj zbierzemy, a też pokonamy tego pierwszego takiego ala bossa powiedzmy to, i zbierzemy trochę przedmiotów. Dobrze, materiały, że możemy zbierać, jasne. Tutaj mamy jakiegoś przeciwnika już z tarczą. Dobra, posługiwanie się bronią. A jak widzicie, na razie przeciwnicy za bardzo do nas nie podchodzą. Po prostu sobie ich załatwiamy z daleka. No jedynie co, no to trzeba na to manę uważać, ale to też nie będzie wielki problem tak na dobrą sprawę, bo ile my teraz mamy tych butelek? Jedną. A to zaraz to zmienimy przy ognisku. Żeby było tego trochę więcej. No i tutaj kolejny pada. Jest jeszcze kolejny.
umiejętności. Oresz ma specjalne umiejętności, zdolności zwane umiejętnościami. Na V można je użyć, dobra. No to oczywiście mamy tutaj blok naszą tarczą na V, no bo raczej czarodziejski kostur nic za bardzo tutaj nie będzie robił. Możemy oczywiście też kucać, przez co możemy się zakratać do przeciwników od tyłu. Dobra, zróbmy to, żeby trochę tej many oszczędzić. Za plecami oczywiście backstabik. No, czyli taka podstaw. Backstawy zawsze chętnie robię. Zawsze polecam każdemu, bo jest to bardzo przyjemna opcja na szybkie załatwianie przeciwnika. Oczywiście magiem tego nie zrobimy, ale to taki silny, że na 3 ciosy aż. No dobra. No, zmień mi tą broń. No i dobra, załatwiony. To co, wykorzystajmy sobie butelkę many. Mamy jeszcze posągi Maryki, że tu się wskrzesimy, jakbyśmy zginęli. Dobra, i będziemy mieli takiego pierwszego bossa, nazwijmy to. Używamy sobie oczywiście naszej butelki modrych łez, żeby uzupełnić manę. I mamy rycerza Godrika. Oczywiście nawet do nas nie podejdzie, no ale to raczej pewniak. No tu jeszcze mamy jakieś kontry, że możemy robić kontrowania, no i tak dalej, ale tak naprawdę kiedy gramy magiem, to będziemy nawalać z dystansu, nie przejmujemy się tymi przeciwnikami. Także taki pierwszy alabos pokonany, dostaliśmy za to 400 dusz, niech będzie. I ruszamy dalej, no i wracamy tak naprawdę do punktu wyjścia i będziemy mogli teraz wyjść z tej pierwszej jaskini. O, dostaliśmy jeszcze gest, spoko. No i ruszamy. Jeszcze nie zastanawiałem się, które w sumie zakończenie wybierzemy, bo jest tutaj ich trochę. Ale to myślę, że w trakcie gry sobie coś ogarniemy, jakieś fajne zakończenie, którego nie pokazywałem w swoim głównym przejściu. Żeby jeszcze jakieś inne zakończenie tutaj pokazać. A tymczasem ruszamy dalej. Mamy tutaj kolejną łaskę. Na razie tutaj jeszcze przy tym ognisku nie będziemy siadać. Tutaj oczywiście też nie przejdziemy, bo nie mamy klucza kamiennego. Tu się dostaniemy potem. Tutaj jeszcze mamy przedmiot do gry wieloosobowej, obcinacz palców. Dobra, i zgięty palec. No, nie jest to też nam potrzebne, bo tutaj raczej online nie będziemy za dużo rzeczy robić. No i lecimy już do góry. No i będziemy zaraz wychodzić na ten pierwszy świat. Na naszą pierwszą drogę. No i mamy to. Jest witamy w pogrobnie, jak to mówią, i lecimy. Tutaj mamy od razu pierwsze miejsce łaski. Oczywiście sobie odpalimy. Siądziemy też sobie przy nim i troszeczkę zmienimy nasz przydział butelek. Dlatego, że generalnie weźmiemy sobie tę dodatkową butelkę, no bo możemy to zrobić z tego nasiona, który wzięliśmy na początku gry, i przydzielimy sobie butelki. Generalnie wydaje mi się, że 2 butelki życia w 100% wystarczą, resztę dajemy w manę, no bo będziemy nawalać z many, jak to mówią, więc dobrze to przydzieliłem, dobrze. No i więc tak to zrobimy. I na ten moment to tyle tutaj, głównie o to chodziło, i jeszcze porozmawiamy z pierwszym PC. Oczywiście mamy też mapkę świata, no na razie na niej dużo oczywiście nie widać. No ale generalnie naszym głównym celem będzie dostanie się gdzieś tutaj, w to miejsce, żeby zdobyć konia. Ale to jeszcze chwilkę, wpierw porozmawiajmy z NPC. Oh, yes. Tarnished, are we? Come to the lands between for the Elden Ring? Hmm? Of course you have. No shame in it. Unfortunately for you, however, you are maidenless. Without guidance, without the strength of runes, and without an invitation to the Round Table Hold, you are fated, it seems, to die in obscurity. Luckily for you, however, there is one shining ray of hope for even the maidenless. Me, Vare. Take care to listen. Are you familiar with grace? The golden light that gives life to you, tarnished. You may also behold its golden rays, pointing in a particular direction at times. That is the guidance of grace, a path that a tarnished must travel. Indeed. Grace's guidance holds the answers. It will lead you, tarnished, to the path you are meant to follow.
even if it leads you to your grave. Grace's guidance will reveal the path forward to Castle Stormvale, over on the cliff, the home of the decrepit demigod Godric the Grafted. No dobrze, to wyczerpaliśmy kwestię dialogową. I tutaj, jak widzicie, mamy już tego złotego jeźdźca na koniu, strażnika drzewa. No i tam mamy kapliczkę. Także chcielibyśmy przebiec do tej kapliczki i na razie z nim nie walczyć, bo ta walka jest dość trudna. Oczywiście w teorii, ale w praktyce... To jeszcze mamy mały wizerunek, złoty wizerunek, ale w praktyce... Jak sobie tutaj zagrałem całkiem niedawno, to ja tego bossa pokonałem tutaj w tym momencie. I myślę, że spróbujemy sobie dokładnie zrobić to samo. Wydaje mi się, że jest to do zrobienia. Many mamy wystarczająco, trzeba się troszkę skupić, ale generalnie no przez to, że gramy magiem i możemy z dystansu go bić, to on tam nam za dużo aż tak bardzo nie zrobi. Generalnie trzeba się trzymać na dystans oczywiście. I po każdym ciosie wyprowadzać atak. Po każdym jego ciosie wyprowadzamy atak i powinno być ok. Trzeba uważać, bo on może tarczą odbijać te nasze ataki, więc trzeba się mieć też na baczności oczywiście. A generalnie czekamy na dobry moment, szczególnie po tym ataku mamy szansę go zaatakować na spokojnie. No i też nie śpieszymy się, pojedynczy atak wystarczy, wydaje mi się, że jest wystarczający. No i pyk. A, tym razem nie trafiliśmy, widzicie? No dobra, będzie jechał. No i tak go strzelamy za 86, nie są to jakieś potężne obrażenia. Ale powinno wystarczyć. Okej. Okej, znowu trafiony. No i tak jak widzicie, no nie jest to specjalnie wymagające, tylko trzeba być cały czas trzeba być skupionym, no bo tutaj tak naprawdę na jednego hita jesteśmy. Więc na to musimy uważać. No dawaj, dawaj. Będzie jechał. No i tak to wygląda. Zaraz też będziemy musieli oczywiście sobie wypić naszą butelkę. O, teraz jest dobry moment. No i przez to, że mamy ich aż tyle, to tak naprawdę powinno to wystarczająco być, żebyśmy go sobie załatwili. No już zobaczcie, pół życia za nami. Aj, tu się dałem kurczę trafić. Wiedziałem, że on to będzie robił. Nie wiem czemu się dałem trafić, ale dobra, żyjemy. Na szczęście nas nie załatwił. To się leczymy od razu. Dobra. Trzeba poczekać, aż wróci do normalnego setu ataku. Bo tutaj co troszkę zaczął nam szaleć. Dobra, wyczekajmy go. Dobra. Spoko. No dawaj, dawaj, już tak nie szalej. Okej. Dobra, fajnie. A i go bijemy dalej. Ała, ała. Dobra, to jest właśnie ten atak, na który też musimy uważać, bo może nas tutaj czasem odbić ten atak magiczny, więc na to też musimy uważać oczywiście. Lepiej tutaj atakować też w pewnych momentach. Dobra. Ała, dobra, ciągle żyjemy. No na jednego hita jesteśmy. Ale nie jest naprawdę źle. Pół życia za nami. No dawaj, dawaj. Okej, tu zdążyliśmy go zaatakować. Okej, dobra, jedź. Super. No i znowu dostał. Dobra. Okej, jedziemy. No i zobaczcie, jakoś tam idzie. Tylko teraz, żeby się nie podpalić, oczywiście. Trzymamy go ciągle na dystans.
O nie, mana nam się skończyła. Dobra. Dobra. Teraz leczymy, spoko. O, dobra, dawaj. No i let's go. Dobra, mamy to znowu. Połowa życia za nami. No właściwie nawet więcej niż połowa. Dobra, damy radę. Dobra, spoko. Ten atak był trochę ryzykowny, ten co zrobiłem, ale udało się. Dobra, jeszcze raz. Super. No dawaj, dawaj. Nie chcę teraz zrobić szarży niestety, ale może zarazem zrobi, co? A zrobi cały czas ten naskok. Polubił go chyba. O, dobra, będzie szarża. O to chodzi, jak najwięcej szarży. Po tej szarży na pewno mamy spokojny atak. O właśnie. No i dawaj, dawaj. Już niedużo zostało. Dobra, tu mamy szansę też zaatakować. No jeszcze z 3-4 ciosy i powinno być ok. No już uciekajmy go na spokojnie. Dobra. Super. Ja sobie jeszcze wezmę, wypiję, dla pewności, żeby mnie zabrakło. Okej. Oj, oj, oj. Tutaj na skały się nacięliśmy. To trzeba uważać przy skałach oczywiście. Dobra, robi nasz ulubiony atak. I co, mamy cię? Jeszcze żyjesz? Już nie. No i widzicie... Udało się pokonać go tak naprawdę na pierwszym levelu, którym jesteśmy. Dostaliśmy za to ogromną ilość dusz. Oczywiście byłoby łatwiej, jakbyśmy poszli na niego później, zdecydowanie później. Ale chciałem wam po prostu pokazać, że magiem jest to możliwe, żeby go zrobić na pierwszym levelu. No raczej jakbym grał normalną postacią, no też jest to możliwe, ale na pewno by było dużo trudniej. A przez to, że magię możemy napieprzać z dystansu, to naprawdę żaden problem. Wzięliśmy i go zaciukaliśmy. Także widzicie, da się oczywiście. Także dostaliśmy bardzo dużo dusz, fajne wzmocnienie na początku. Mamy też informację o szybkiej podróży, dobra. Nieistotne w tym momencie. Chodźmy teraz do tego NPC, co tu mamy i tutaj jeszcze. Wzmacnianie oręża, dobra. Mamy kamień kowalski, no i mamy pierwszego, znaczy drugiego właściwie już NPC, to porozmawiajmy z nim. You're a tarnished. I can see it. But I can also see that you're not after my throat. Then why not purchase a little something? I am Kale, purveyor of fine goods. No dlaczego nie możemy coś u ciebie kupić? Generalnie to na ten moment będzie nam potrzebny głównie zestaw do wytwarzania. To możemy sobie kupić, resztę przedmiotów na ten moment nie jest nam potrzebnych, to weźmiemy. No bo tu mamy jakieś ruiny, ale to ruiny sobie znajdziemy ewentualnie później, ale teraz jeszcze możemy od niego jakieś informacje uzyskać. I am of a nomadic people, selling wares as I travel. The land has been tainted by madness since the shattering of the Elden Ring. It's only tarnished like yourself, who keep things from drying up entirely. Let's say you're a very welcome customer. No dobra, to nic więcej się od ciebie nie dowiemy. Mamy też tworzenie przedmiotów, pojemniki, dobra. To na ten moment nie jest nam potrzebne. I na ten moment musimy iść tędy. I idziemy właśnie teraz po naszego konia. Po naszego konia, który nazywa się Struga. I jak go zdobędziemy, to tak naprawdę
Idziemy po jedno z najpotężniejszych zaklęć, po jedną po najpotężniejszych różdżek w grze i potem już mamy banalną gierkę. Nie powiem, żeby teraz było jakoś ciężko, ale potem będzie jeszcze łatwiej. Tak jak widzicie, przeciwników mamy na 2 strzały. Także no, tylko im współczuć. To załatwimy. Jeszcze mamy noże do rzucania, tak średnio potrzebne. Patrzę na to, że gramy magiem. O, to nie doleciało. I tutaj mamy pierwszą jaskinię, ale jeśli pozwolicie, ja na razie nie będę do tej jaskini wchodził. No to jaskini sobie pójdziemy później. O, zabrakło nam many, to sobie wypijemy i kolejnego załatwimy. No i lecimy, mamy pierwszy obóz, a tam mamy już miejsce łaski, gdzie właśnie dostaniemy tego konia. Tylko jeszcze tutaj przeciwników trzeba... A, w sumie nie trzeba, można by było ich ominąć, ale pozałatwiajmy ich. Bo dlaczego by nie? Ruiny przed bramą. Jeszcze możemy pozwiedzać, czy nie ma jakichś fajnych przedmiotów, ale chyba nie powinno być. No spoko, no tu jest jedyny grzybek, to sobie go zbierzmy. I mamy kolejnego starczą, łatwo załatwiony, szybko. Tu jeszcze kolejna roślinka. Jest to jakieś zioło. No i tego również załatwiamy. Tu w ogóle mamy mapkę okolicy. Mapa zachodniego Pogrobno. No i tu mamy przeciwnika, który trochę nas kontruje, jeśli chodzi o manę, o magię, więc jego załatwimy w sposób tradycyjny. Znaczy wejdę mu po prostu na plecy i będziemy go backstabować. No tylko daj sobie wejść na te plecy, no dawaj, dawaj. Jakoś za pierwszy, ostatnio jak sobie testowałem, to chętniej tutaj wchodził, żeby mu się dało na plecy wejść. Ale dobra. Nie każdego przeciwnika da się załatwić magią. A ty no, niedługo pewnie się będzie dało każdego, ale na razie, jako że z tym był problem, to założyliśmy go w sposób tradycyjny. Też się da. A, tych już sobie podobiamy. No, jeszcze przeżyłeś to. To mnie trochę zaskoczyłeś. Ale już żeśmy dokończyli dzieła zniszczenia. Tutaj kolejny. No, jak widzicie, padają. Bez problemu wyczyściliśmy sobie tą lokację. I zanim podejdziemy jeszcze oczywiście do ogniska, zobaczmy, czy czegoś tutaj nie ma. Na przykład na tym wozie nie ma jakiegoś przedmiotu. Oczywiście, że jest skrzyneczka. Także otwieramy. Mamy wielki miecz zaprzysiężonego. Fajny mieczyk oczywiście dla postaci walczących wręcz. Dla nas. Jako że gramy magiem, to mamy to gdzieś tak na dobrą sprawę. Nas interesują tylko przedmioty pod magię i pod jak pod największą rozwałkę. A jeszcze mamy paru przeciwników. O, skończyła się mana, dobra. A, wilki padają w ogóle na hita, to też jest ciekawostka. No i dobra, ten też załatwiony, tu jeszcze jeden. A i widzicie, bardzo przyjemnie się oczyszcza obozy w momencie, kiedy przeciwnicy nie mogą do was podejść w ogóle. O, tutaj mamy jakieś zejście, to od razu tutaj zejdźmy. Bo tutaj z tego co kojarzę bossa nie będzie, to tylko jakiś przedmiocik będzie z tego co kojarzę. No dokładnie tak, także weźmy sobie go. Dobra, jest to popiół wojenny, burzowe stąpnięcie, no i osełka. No i dobra, może być. No i w tym momencie co? Zostało nam tylko tutaj. Tutaj nam zostało jakaś karawana, gdzie może być przedmiot. Tylko że skończyła nam się mana, więc tego przeciwnika też załatwimy w sposób tradycyjny. On się nawet nie zorientował. No to, jego pech. Załatwiamy go szybciutko. Zdobywamy to, co jest z tej skrzyni. A jest to korbacz, no spoko.
I w tym momencie tak naprawdę, kiedy to mamy zrobione, a możemy już iść do ogniska, gdzie dostaniemy właśnie strugę naszego konia. No i też porozmawiamy właśnie z tą służką po raz pierwszy, tak na dobrą sprawę, i zyskamy dostęp do ulepszenia postaci. Także zróbmy to, siądźmy przy tym ognisku. Pierw dotykamy, no i jeszcze raz i będziemy przy nim siadać. Greetings, traveler from beyond the fog. I am Melina. I offer you an accord. Have you heard of the Finger Maidens? They serve the Two Fingers, offering guidance and aid to the Tarnished. But you, I am afraid, are maidenless. I can play the role of maiden, turning runes into strength to aid you in your search for the Elden Ring. You need only take me with you to the foot of the Erd Tree. No i oczywiście się zgodzimy. Then it's settled. Summon me by grace to turn runes into strength. Ah, another matter. I bequeath to you this ring. Mamy gwizdek widmowego wierzchowca, dzięki któremu właśnie będziemy mogli przyzywać konia. Use it to traverse great distances. It will summon a spectral steed named Torrent. Torrent has chosen you. Treat him with respect. No i dobra. I możemy oczywiście wziąć od razu rozwój postaci. Shall I turn your runes to strength? Poprosiłbym. Share them with me. I na sam początek damy sobie 2 levele w inteligencję. The principles Jest to dość you will ważne, follow. dlatego że broń, po którą zaraz się udamy, będzie potrzebować właśnie 18 inteligencji, żeby jej używać. Damy sobie też 2 punkty, no 3 punkty witalność. Generalnie witalność będziemy chcieli mieć do 14, ale na razie tyle wystarczy. Jeszcze 1 punkcik w inteligencję. Także to robimy. Generalnie będziemy potrzebowali mieć około 52 w inteligencję. Umysł chyba na 20 gdzieś około, no i potem i witalność. No ale to na razie będziemy właśnie inteligencję rozwijać. Witalność do 14 sobie damy i będzie git. No to możemy w takim razie już od niej iść. Na razie nie potrzebujemy tutaj nic więcej. Popiołów wojny chyba, no możemy tutaj założyć, ale a niech będzie. Standardowy, może popiół wojny na to. No na tarczę nie możemy, na to tym bardziej. No i dobra, to idziemy od niej. I teraz właśnie możemy sobie przyzwać wierzchowca. Także ja sobie go ustawię na tym szybkim, na pasku szybkiego dostępu. No i ruszamy. I teraz naszym planem, tylko wam jeszcze szybko powiem, musimy udać się, słuchajcie, tutaj, na jezioro, tutaj do tych ruin. Tutaj też będzie pierwszy smok, którego teraz też bez problemu byśmy już pokonali, bo też to przerabiałem, bez problemu da się go teraz pokonać i możemy to zrobić, żeby dostać również bardzo dużą ilość dusz. Ja na razie tutaj się nie będę w ogóle zatrzymywał, tylko pojedziemy sobie bezpośrednio na to jezioro. I myślę, że pokonamy sobie tego smoka, tak żeby wam pokazać, że nawet na początkowych rowerach bez problemu się da wszystko tutaj zrobić. A tak naprawdę pojedziemy sobie po taki sprzęt, gdzie jak go zdobędziemy, to tego pierwszego bossa, takiego fabularnego, bez problemu najmniejszego pokonamy również.
I idziemy sobie tutaj, ten smok zaraz przyleci i rozwali tutaj to płonące. Także czekamy na niego. Smoczek przyleciał. O, ładujemy go oczywiście. O, tylko wolałbym trafiać jeszcze coś. Wolałbym też celować w głowę, o właśnie. No i celujemy mu cały czas w głowę, no i patrzymy tylko co on robi, żeby tutaj nas ogień czasem nie trafił, ani nic z tych rzeczy. Lecimy w miarę szybko do niego. No i tak go sobie ładujemy na spokojnie, nie? Dostaje w ten łeb. On coś tam sobie tupie nogą, za dużo nam to nie robi. O! Dobra, to nam jednak trochę zrobiło. Trochę mnie zaskoczył tym atakiem, to może zapewnie się poczułem. Dobra. O, weźmiemy mu też na plecy. O, będzie atak ogonem, uważajmy. Dobra. Pół życia za nami. O, teraz będzie zionął ogniem, także też uciekajmy. O nie, załatwił mnie. A może troszeczkę zapewnie do niego podszedłem, to powiem szczerze, że jak przechodziłem sobie to sam dla siebie, to nawet nie trafił, ale to wiadomo, jak się nagrywa, to troszkę też inaczej. No ale no, dużo mi nie zabrakło i trochę zapewnie się możliwe poczułem. Dobra, nieważne, ten smok tutaj stoi. W tym miejscu czeka na nas. No więc wchodzimy na strugę i jeszcze raz sobie spróbujemy. O, będzie zionął ogniem. No niech sobie zionie, na spokojnie. My go sobie teraz trafimy. On będzie na nas leciał. Odsuwamy się po prostu. No i bardzo mocno go tutaj ciachamy. Dobra, jeszcze oberwał. Uciekamy, biegniemy w miejsce, w które przylatuje. Ale że sobie przyleciał. No, będzie na nas leciał znowu. Pyk, odsuwamy się. Aż mi się namierzanie zgubiło, bo nie wiem, co ten smok do końca zrobił. Ale już mocno go tutaj zmęczyliśmy na pewno. A jednak najlepsza metoda na smoka to nawet kiedy walczymy magiem, to weź mu po prostu na pod nogi, a najlepiej pod skrzydło i wtedy to najlepiej w ogóle wychodzi. Dobra, będzie leciał. Znowu na nas? Nie, tym razem zieje sobie ogniem. Dobra, weźmy sobie miksturkę, żeby już nam się mana uzupełniła. No i powolutku go kończymy. Dobra. No i ładnie. Bijemy go oczywiście dalej. Uważamy tylko na te jego ataki nogą, które są bardzo sygnalizowane, ale no dałem się już raz trafić nimi, więc da się, oczywiście się wszystko da, jak się bardzo chce. No i skończmy tego smoka, no i to tyle. Także raz zginęliśmy, na szczęście nic się przez to nie stało. Dostaliśmy serce smoka, dużo dusz. No i o to chodzi. No i zbliżamy się do tej katedry. Znaczy katedry, do tych ruin, gdzie chcieliśmy oczywiście też podejść. O! Ała, dobra, się wystraszyłem, mnie ta ważka zaatakowała. Zabijamy oczywiście tych, co tutaj sobie siedzą. No i mamy jeszcze pieska. Załatwiony. Okej. To gdzie jest ten piesek? Bo tego pieska bym wolał z many wystrzelać. No i dobra. Tych też sobie spokojnie załatwiamy.
Co na dobrą sprawę tych to moglibyśmy nawet mieczem, żeby trochę miany sobie zostawić. Bo w sumie na dole będą jeszcze tutaj szczury. O, to jeszcze jeden piesek. Ała. No dobra. Dobra, załatwmy go już w tradycyjny sposób, to... O, dobra, wystarczy tego dobrego. Załatwmy też tutaj tego. No jeszcze ty, chodź tu. No i dobra. Mamy to. Tutaj niedaleko też powinno być... Oho, jeszcze jeden piesek, co? O, starczy mi na jednego strzała, nie starczy, no. Najgorzej. Teraz się udało. Silnym atakiem, spoko. Dobra. Tutaj mamy jeszcze jakiś przedmiot. To jest szczur. Dobra, na szczęście się udało go załatwić. Klucz kamiennego miecza oczywiście się przyda. Teraz tak, na dole będzie pełno szczurów, więc fajnie by było tutaj sobie odpocząć, zanim pójdziemy tam w dół. A tutaj gdzieś powinna być miejsce łaski. O ile dobrze pamiętam. Tutaj na pewno mamy NPCs. No to pogadajmy z nim, jak już go spotkaliśmy. You must be the new Tarnished. Beautiful work. Felling that dragon. And as such, there's something you might like to know. The heart you brought back. It's used in Dragon Communion. If you should find yourself overcome by hunger for the heart, yearning for its strength, then seek the decrepit church on the little island off the western coast. You must not forget, though, those who partake in Dragon Communion will one day shed their humanity, their hunger for dragon, their yearning only worsens until the floodgates burst, unleashing eternal torment, the strength of a mighty dragon. Magnificent, but deadly. It's no surprise that Dragon Communion is ruinous. Dobra, coś jeszcze? You must not forget those who partake Dobra, hunger to już until the słyszeliśmy. floodgate- Poproszę teraz ognisko. Właściwie miejsce łaski. No tu gdzieś powinno być, o ile dobrze pamiętam. No powinno tu gdzieś być, prawda? A nie chcę tutaj tej całej drogi przemierzać. Jest, dobra. Już myślałem, że coś źle pamiętałem, ale oczywiście ognisko tutaj jest, także odpocznijmy przy nim. Możemy też wydać w sumie levele, które zdobyliśmy. Czyli awansujemy postać, pójdźmy w te 14 witalności i pójdźmy w inteligencję do 20 i w umysł do 16. Że spoko. Umysł też nam zwiększa punkty manny, ile możemy korzystać z zaklęć. Też fajnie to sobie rozwinąć, żeby mieć trochę więcej. No dobra, teraz wracamy na te ruiny. Tu jeszcze po drodze mamy kraby, ale to my się zajmiemy później może, co? Później sobie będziemy wszystko zwiedzać. Zróbmy tą podstawową rzecz, która da nam bardzo dużą siłę w tym momencie. No widzicie, idziemy z powrotem do tych ruin, no i tam wejdziemy sobie po schodkach w dół. Tylko tam będziemy właśnie musieli jeszcze uważać tylko na te szczury, ich tam będzie chyba z 6 sztuk. Ale teraz mając manę nie powinno być z nimi problemu. Dobra, zaskakujemy sobie tutaj. Przeciwnicy nie powinni być nami specjalnie zainteresowani. No i tutaj mamy, tak jak mówiłem, te szczury. Także szybko je postaramy się załatwić. No jak widzicie, przez to zagramy magię, one nawet nas nie widzą, na dobrą sprawę, po prostu sobie je załatwiamy z daleka. I pewnie zastanawiacie się, dlaczego akurat tutaj podeszliśmy. Dobra, unicestwianie wrogów nam zwiększa. Odnawia butelki. O, jeszcze
A nie, dobra, ten sztur w jakiegoś dziwnego ragdolla wpadł. A przechodzimy tutaj, dlatego że tu jest skrzynka, która jest skrzynką pułapką i ona nas przeniesie w inne miejsce. To jest pułapka transportowa. I to jest bardzo ważne miejsce, dlatego że ona nas przeniesie do Kaelit, a tam będzie bardzo niedaleko od tego miejsca bardzo silna różdżka i bardzo silne zakręcie. No, może to nie jest różdżka, tylko dokładnie kostur, żeby już mówić poprawnie, no ale to właśnie będzie tutaj bardzo niedaleko. Jesteśmy w testowym tunelu, który możemy sobie otworzyć, tutaj będą przedmioty. Mamy grawigłaz i odłamek grawigłazu. Generalnie tutaj tą lokację chcemy przebiec. Tutaj jest dużo silnych przeciwników, no, z którymi nie jesteśmy aktualnie w stanie się mierzyć. Możemy tylko sprawdzić pozycję. Dobra, nie będziemy pozyskiwać materiału, spadamy stąd. O, widzicie, prawie żeśmy zginęli już, ale ledwo tam przeszliśmy. Generalnie chcemy sobie przejść tutaj. Tutaj mamy miejsce łaski. Także idziemy sobie tutaj. Możemy też od razu odpocząć, bo nie będziemy mogli się teleportować stąd, dopóki nie odpoczniemy. Także teraz będziemy mogli już się stąd bez problemu przenieść. A jeszcze wpierw chciałem sobie wziąć tutaj smar z gnilizny. Podnosimy i wychodzimy stąd. Teraz jak sobie zobaczymy w ogóle na mapce, to jesteśmy no właśnie w Kaelit. Czyli zobaczcie gdzieś tutaj. A generalnie na razie byliśmy gdzieś tutaj, czyli jesteśmy w takiej, no można powiedzieć, że prawie endgame'owej lokacji. No może nie tyle endgame'owej, co tak w środku mniej więcej gry tam się powinniśmy znaleźć. A normalnie zaczynaliśmy tutaj, ale spokojnie. Tutaj nie będziemy za dużo robić. Plan jest bardzo prosty. Podjeżdżamy sobie. Tutaj cały czas jedziemy tą drogą. Przeciwników omijamy. Tutaj na razie to wszystko omijamy. Tutaj przyjdziemy sobie później, kiedy będziemy silniejsi. Na razie to wszystko pomijamy. Jedziemy sobie bez problemu tędy. I tutaj na końcu będą takie ruiny kolejne. I na tych ruinach nam bardzo, ale to bardzo zależy. O, dokładnie już je widać. I tutaj będą dwa przedmioty. Będzie ten kostur i będzie właśnie to zaklęcie. Możemy je zebrać w dowolnej kolejności. Tutaj przeciwników też możemy powybijać, żeby nam nie przeszkadzali. A zawsze to troszkę run więcej one dają. Okej. Tutaj jest trochę tych przeciwników. Ale to nie o to miejsce mi do końca chodziło. Znaczy no, tam mamy się i tak dostać, ale wpierw zdobędziemy kostur. Tutaj mamy w ogóle ten rzeczy podróżnika, spoko. Tutaj będzie kostur, z tego co kojarzę. To zobaczmy, jak nam dużo przeciwników będzie tu przeszkadzać. No będą kwiatki na pewno. To chociaż te dwa załatwmy. Dobra, z pani. Tu będą kolejne. Też je wybijmy. Dobra, weźmy sobie, zregenerujmy buteleczkę, manę. I jeszcze jeden kwiatuszek. Dobra, z bani. I tutaj mamy kostur z meteorytu. Czyli to jest właśnie ten potężny kostur, na którym nam tak zależało. Zobaczcie. 22 fizyczne, krytyczne skalowanie. A zobaczcie tutaj, 39 plus 16. Negacje ogólnie lepsze, skalowanie też zdecydowanie lepsze z zaklęciami. No i skalowanie z inteligencją świetne. Także oczywiście zakładamy. No i to będzie ten kostur, który nam będzie służył przez długą, ale to długą część gry. To jeszcze weźmie trujący kwiat. No i musimy dostać się w to miejsce, gdzie przed chwilką uciekliśmy. Czyli dokładnie tutaj. Tutaj będzie to zaklęcie, które nas interesuje. Tutaj też spokojnie, przeciwników nie będzie, tu po prostu będzie to zaklęcie. Że otwieramy, no i w tej skrzynce mamy proce, czyli takie zaklęcie, dzięki któremu możemy miotać 3 pociskami bodajże naraz. I już praktycznie mamy build tak naprawdę skończony. To już będzie build, który nam posłuży przez długą część gry. Potrzebujemy jeszcze tylko duchów, a duchy zdobędziemy w tym kościele, który był zaraz po tym... no, This way, tarnished. May I have a word? dokładnie tutaj, w tym kościele Eliacha, zaraz po tym jak walczyliśmy z tym strażnikiem Złotego Drzewa. I tutaj mamy Renale i właśnie, przepraszam, Rani bodajże ona się nazywała. I właśnie z nią musimy pogadać i otrzymamy dzięki temu możliwość przyzywania duchów. A pleasure to meet thee, tarnished. I am the witch Rena. I'd heard tell of a tarnished hurtling about atop a spectral steed, and upon looking into the matter, the talk I surmise is of thee. Thou art possessed of the power, no?
to call forth a spectral steed named Torrent. I tak, oczywiście, że możemy przyzywać widmowego wierzchowca. As I had hoped, I was entrusted this for thee by Torrent's former master. I mamy właśnie dzwonek przyzwania duchów i prochy samotnego wilka. No i to właśnie Tis a potrzebowaliśmy. bell for calling forth spirits. Summon them with it. From ash and return to the Erdtree, the spirits will obey thine command but briefly, as they recall battles past. Now it is thine, to do with as thou wishest. I mamy właśnie możliwość przyzywania duchów. Spoko, coś jeszcze tam powiesz? Forgive mine intrusion, Tarnished. I doubt we shall again meet. But all the same, learn well the lands between. How long will it be, I wonder, before the Tarnished tire of obeisance to the two fingers? No i to tyle, dowiedzieliśmy się od niej wszystkiego. Zobaczmy, oczywiście dajmy sobie od razu to zaklęcie. Znaczy, jeszcze możemy porozmawiać z Meliną? Dobra, wszystko po kolei. Wpierw zmieńmy sobie zaklęcia. Z tego zaklęcia nie będę korzystał, a z tego będziemy tak naprawdę cały czas, dlatego że jest to potężne zaklęcie, wezwij głazy z otchłani i wystrzeli we wrogów. Dzięki niemu tak naprawdę pierwszego bossa pokonamy fabularnego bez problemu. Wpierw oczywiście przejdziemy sobie wszystkie tutaj te rzeczy, żeby się jeszcze bardziej wzmocnić, żeby jeszcze bardziej go zniszczyć. Ale to myślę, że później. Teraz porozmawiajmy jeszcze z Meliną. This tiny golden aura is the grace of the Erdtree. This light once shone in the eyes of your tarnished brethren, but now it is all that guides you. Or so I hear. You can see them, can't you? The rays of grace that guide you through your burden. Coś jeszcze nam Melina widzę, że chce powiedzieć. Upon the cliff in Castle Stormvale is a Shardbearer, a demigod, who inherited a fragment of the shattered Elden Ring. If the rays of grace signal the castle, then the Elden Ring beckons you. As an ally by pact, I pray that you are fit to face the challenge presented by the ring. Okej, to chyba wszystko. Postać możemy jeszcze rozwinąć. Zobaczmy, czy starczy. Nie starczy oczywiście. Dobra, to mamy w takim razie wszystko. Tylko jeszcze jedna rzecz. Dajmy sobie te popioły wilka, sobie tutaj ustawmy. No to też jest przydatna rzecz oczywiście. Dobra, czy możemy sobie ulepszyć w jakiś sposób brońkę? O, nie tyle brońkę, czy oczywiście naszą różdżkę. No, tamtej akurat nie możemy ulepszać, widzę. No trudno. Dobra, to na razie to zostawimy. I myślę też, że w tym momencie zakończymy sobie ten pierwszy odcinek tego poradnika do maga. Dajcie znać, co sądzicie. Jak na razie, jak w ogóle uważacie granie magiem, bo moim zdaniem no jest to, przynajmniej przy tym początku, też mówię, no nie przyszedłem całej gry, tylko tak sobie początek zagrałem, no uważam, że jest to mega proste, no i też trochę nudnawe, a no zobaczymy, no pewnie są jacyś bossowie, którzy są kontrą. Ciekawy jestem na przykład Malekita, to tam praktycznie na końcu będziemy z nim walczyć, jak tam będzie z nim szło. No ale to oczywiście jeszcze kwestia tego, jaki też build będziemy robić. No myślę, że tutaj patrząc na to, jak tutaj zazwyczaj się magiem grano, to one shot z daleka, prawda? No ale zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Jestem też ciekawy na przykład no innych też bossów. No na pewno jest parę bossów, którzy taką jakby kontrą są, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Pamiętam z Dark Soulsa 2, z Dark Soulsa 3 bodajże też, no że to granie magiem zawsze było takie proste. Tutaj ten początek, jak widzicie, na tym smoku głupio zginąłem, no ale no ten strażnik drzewa, no to normalnie mieczem byśmy go tak nie powalili jak tą różdżką. Aczkolwiek też było blisko, to prawda, ale no, normalnie bym się nawet nie skusił. I dobrze, i myślę, że w tym momencie właśnie zakończymy. W następnym odcinku ruszymy sobie na te ruiny, które tutaj się znajdują. No i zobaczymy może też na tego pierwszego bossa fabularnego. W sumie też on dość prosty jest, też się go powinno udać bez problemu załatwić właśnie magiem. Także to tyle ode mnie. Dzięki bardzo za uwagę, zostawcie suba i lajka, jeśli odcinek wam się podobał. Zapraszam również na inne serie na moim kanale. Trzymajcie się ciepło, do następnego, na razie. Hej!